Kupiliśmy kolejny żuraw, mój ulubiony, Faun ATF 220. Opowiem Wam trochę o tym żurawiu oraz pokażę Wam, jak u nas w firmie po zakupie żurawie są przygotowywane do eksploatacji. To już trzeci taki, który u nas jest. Uwielbiam te dźwigi, jaram się tymi Faunami, tymi 220. Są the best, są najlepsze. Uwielbiam te dźwigi, po prostu jestem ich wielkim fanem i wielkim orędownikiem Fauna jestem. Przyjechał do nas, wyglądał ładnie, no ale my zrobimy, że będzie wyglądał jeszcze ładniej. Wymieniamy wszystkie oleje, wymieniamy w półośkach, w mostach, wszędzie gdzie się da, tutaj wymieniamy. Tu są półośki nawet, tak? No, wymienić oleje trzeba wszędzie. 2 silniki Mercedesa, 68 metrów bata. Udało się kupić w fajnej wersji, bo mamy 35 chyba metrów kraty do przedłużenia. Kraty nie ma, krata jest na drugiej bazie, tam gdzie są wszystkie kraty na Przemysłowej. Był na jednej robocie, bo jechał prosto z Częstochowy do Rudy Śląskiej, ale teraz go troszeczkę postawiliśmy i będziemy go dopieszczać zarówno wizualnie, jak i mechanicznie, żeby potem już sobie jeździł i żeby do pewnych tematów nie wracać. Oczywiście będziemy go również tam, gdzie trzeba polerować, oklejać. I jak będzie gotowy, oklejony, na pewno go pokażemy, bo on będzie robił lepsze wrażenie. Wizualnie kolor czerwony nigdy na dźwigach jakoś mega fajnie nie wygląda. Zawsze jest kłopot, że wyblakuje ten kolor, że jest blady, ale tak jak na tym widzę w porównaniu z moją 130, to ten lakier jest całkiem niezły. No tutaj trochę wiadomo, napisy zdzieramy po starym poprzednim właścicielu chyba z Austrii. No ale będzie tak, że jak za każdym razem po prostu jak kupujemy nowe żurawie, mamy doświadczenie takie, nowe, stare, no dlatego nowe, kolejne żurawie, kolejne jednostki, to zawsze wyciągamy baki paliwa i je czyścimy. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy parę razy taką sytuację, że po prostu przez paliwo nam dźwig stanął na drodze. Przepraszam. Tak, Michał? Nic nie mam. Nara, hej. No, kolega z branży z Katowic dzwonił, czy go nie wspomogę, ale niestety nie mam. Dzisiaj wszystko pracuje, jest rozdysponowane albo jest popsute. Wracając do baków, dlaczego je wyjmujemy i czyścimy? No dlatego je wyjmujemy i czyścimy, że mieliśmy wielokrotnie już taką sytuację, że żuraw nam, kolejny żuraw, który do nas dotarł, przyjechał, popracował powiedzmy 2 tygodnie, popracował miesiąc, a potem mieliśmy kłopot, że nie chce jechać, stoi na drodze. Zazwyczaj okazywało się, że są zawalone przewody i że jest syf w baku. Dlatego teraz każda nowa jednostka, która do nas przychodzi, to jest obligo, żeby zdjąć bak i go wyciągnąć. Tutaj mamy na przykład taki bak, to jest bak dolny bodajże. I bardzo dobrze, że go wyciągnęliśmy. Dlaczego? Bo musimy go zawieźć do pospawania, dlatego że przecieka. No i to jest właśnie urok kupowania żurawi z rynku wtórnego. Jeszcze się nie zdarzyło, że po prostu wszystko było perfekt. Zawsze jest coś do zrobienia. Nigdy nie jest tak, że kupicie dźwig jak nowy i po prostu od razu nim wjeżdżacie na budowę. Zdarzały się oczywiście takie sytuacje, no ten też pojechał, ale no jak to ma wyglądać, jak to ma jeździć na roboty z moim nazwiskiem na drzwiach, to musi wyglądać to jako tako, no i nie może z baku paliwa cieknąć. Także dzisiaj go zawozimy do naszego kolegi do Chrzanowa do pospawania. Jak go pospawamy, to oczywiście go wrzucamy. Szkoda, bo już od piątku mam pracę na ten żuraw, ale pojedziemy innym, bo akurat zjeżdża z budowy. Czemu się wymienia w oleje i po co w mostach? No po to, co w silniku, tak? Żeby się to nie zapaliło, żeby się to w środku nie zatarło. Zawsze jak przyjeżdża do nas kolejna jednostka, to wymieniamy wszystkie oleje, w mostach również. I potem mamy po prostu święty spokój z tym na lata. W momencie, kiedy panowie, prawda, wymieniają oleje, to sprawdzamy też całe zawieszenie. Jeżeli są do wymiany jakieś gałki, no to na bieżąco to wszystko robimy. Pewnie potem się przejadę nim na stację diagnostyczną, bo no, zazwyczaj tak robię, jak mam chwilę czasu. Wieczorkiem zawsze sobie biorę, mam tam takiego, tutaj oczywiście przegląd jest, bo żuraw jest zakupiony w Polsce, natomiast mam takiego ziomka, który zawsze mi po prostu sprawdzi, dobrze sprawdzi, bo to jest ważne, nie tak, że wjadę, jest dobrze, tylko naprawdę go tak przetrzepię porządnie i w zasadzie no, każdą jedną pierdółkę mi zawsze czarno na białym poda, co jest do zrobienia. No i pozdrawiam serdecznie diagnostę mojego kolegę szanownego. Ludzie, którzy się znają na dźwigach i ci, którzy się mniej znają na dźwigach, bardzo często mają takie przekonanie, aczkolwiek nie wszyscy ci, którzy się znają, no nie wszyscy, że jest to lipher i długo nic. No ja nie mam takiego przekonania. Uważam, że opieranie też swojej jakby całej działalności i firmy na jednej marce, no nie jest to jakoś takie dobre po prostu, bo sami się o tym przekonujemy, że trzeba dywersyfikować.
Raz sparzyliśmy się na growusie i powiedzieliśmy sobie, że nigdy więcej. No aczkolwiek różne są opinie, co kraj to obyczaj. Niektóre z tych żurawi po prostu latają i wszyscy są z nich zadowoleni. Jak dawno temu rozmawiałem z jednym operatorem z Herkulesa, no to swego czasu właśnie wymieniali flotę, to kręcili nosami, że posprzedawali im te growusy, bo byli z nich zadowoleni, także różnie. Natomiast myśmy mieli takiego GMK 4075 i nigdy więcej. Kupiliśmy go w Anglii. Akurat to był model, który no, był wadliwy, ale nie, nigdy więcej. Teraz mamy jedną sytuację właśnie też na jednej pracy tutaj na rejonie, na jednym moście po prostu jest nówka 130, growóz i nie chcę tu robić nikomu antyreklamy, mówię co wyślę, nie? No i operator się zdenerwował, czasnął drzwiami, poszedł do domu, bo nie umie wysunąć teleskopu, a ja mogę tylko się uśmiechnąć, powiedzieć skądś to znam, AB, więc nie, no growth, chociaż też Shem 6300, a teraz czemu Faun? No właśnie dlatego, że z Faunem nie ma takich problemów, naprawdę. W zasadzie jedyny problem jaki mieliśmy to czujniki od skrętu osi jakieś też były do wymiany w jednym z naszych modeli. Jest trzeci, bo silniki są z Mercedesa. Części są ogólnodostępne, jest przedstawicielstwo tutaj. Dużo rzeczy też można dobrać, tak samo jak właśnie w Demagu. W sklepach z częściami motoryzacyjnymi dużo rzeczy można, nie wiem, z Neoplana, jakieś lampy, inne różne takie małe pierdółki i niemałe. Można znaleźć gdzie indziej, a niekoniecznie u producenta. No i kolejna rzecz, Mercedes, czyli koszty eksploatacji są, jeżeli chodzi o silniki, znacznie niższe niż jeżeli chodzi o motory Liebherra. Kolejne zalety tych żurawi według mnie z takiej typowej pozycji operatora, już nie właściciela. Eksploatacyjnie mało na to wydajemy, jest dużo miejsca w kabinie, mogę Wam pokazać jeszcze raz, nie wiem czy tam Kamil wyczyścił. Dół jest jak dół, tutaj szału nie ma, to też nie jest nowy dźwig. Natomiast, co tu mam? Pokażemy kabinkę, no, żeby tak zawsze tu było. Kamilu! No i tutaj mamy co? No, tak jak widzicie, to można powiedzieć, to jest rocznik chyba 2.9 ten żuraw, albo 2.10. No ale tu macie wszystko prosto elegancko. Ten przełącznik to taki sam mamy w RTF 30 z 90 roku. Także to jest prosty po prostu dźwig. Tutaj skrzynka jest ZF-a, automatyczna. No i tachograf jakiś jest, akurat w Polsce nie obowiązuje, ale jest. Nie ma tutaj, mówię, nic skomplikowanego. Minusem tych żurawi, bo takowe również posiada, nie ma niczego, co jest bezawaryjne i mega takie wszystko tip-top. Minus jest taki, że troszeczkę twardy jest do jazdy, jedzie się tym jak traktor rzeczywiście i nikt mi nie powie, że tak nie jest, bo tak jest. I tu z kolei znowu jakbym miał porównywać, to jeżeli chodzi o growego, no to jest Mercedes, nie? To po prostu żadnym żurawiem, czy to z lat 90., czy to nowym, czy to, nie wiem, z lat 2000. Wielu operatorów to powie, jeżeli chodzi o jazdę, growe i Megatrack, to jest topów i no ja w bardziej komfortowym żurawiu niż growe osobiście nie jechałem, także jeżeli chodzi o jazdę i o komfort, to growusy są the best. Nawiązując do poprzedniego odcinka, no to tak jak widzieliście, ten żuraw był właśnie sprawdzony w podobny sposób. Wszystko tutaj, że tak powiem, przetrzepaliśmy. Chociaż ja go nie oglądałem, bo pojechał akurat Roland i no, sprawdził go po prostu na tyle, na ile mógł. Ale tak jak mówię, pomimo tego, że jest sprawdzone, widzicie, tu mamy enerpaki. Podnosimy sobie, wybijamy, cuda możemy robić. Tu są półośki. Muszę dopytać, jak się tutaj oleje wymienia, bo jestem za głupi. Ale nie, w moście chyba. Czy z półosiek się tu spuszcza? Zaraz dopytam mechanika. A nie ma pana Sylwka, to może pójdźmy do góry najpierw. Ale tam coś widzę, czego chyba nie mam w innym żurawiu. W innym faunie tego nie mam. Co to jest? 1, 2, 3. Kurde. What it is? What is? Pierwszy raz wchodzę do górnej kabiny i tu zaskoczenie, gdyż muszę się dowiedzieć, najwyżej napiszę w komentarzu, gdyż nie wiem, do czego jest to, bo Kamil mi mówi, że to nie jest prędkość obrotu. Jakieś dodatkowe coś tutaj zamontowano i w poprzednich faunach nie mam też tego. Tu jest jakaś skrzynka z prądami, która służy do mechanicznego, w razie jakby się popsuło,
do mechanicznego ściągania teleskopu. Nie miałem tego w poprzednich żurawiach. Od strony laika, co to znaczy, że zablokuje się teleskop? Po prostu, jeżeli wysuwacie teleskop według instrukcji obsługi, czyli na joysticku normalnie, będziecie mieli kłopot polegający na tym, że w pewnym momencie ten wysięgnik Wam stanie, mówiąc najprościej jak się da, i nie będzie chciał wykonać ani jednego ruchu, ani w lewo, ani w prawo, przepraszam, ani na dół, ani do góry, w lewo i w prawo to jest obrót. Nie będzie chciał ruszyć po prostu teleskop, to potem zaczyna się procedurę tak zwanego awaryjnego ściągania teleskopu i to jest chyba urządzenie, które do tego służy najwyraźniej. Tak jak mówię, wcześniej nie miałem w żurawiu takich, w faunach nie miałem tego, nie ma tej skrzynki, ani tego też nie ma. Muszę się dopytać, z czym to się je i o co tutaj chodzi. Może po prostu coś się psuło i mają jakieś ułatwienie, nie wiem. Muszę dopytać, na pewno się dowiem. No i jeżeli chodzi o resztę działań, no to tak jak widzicie, na razie żurawia niestety odpalić nie mogę. Ale tu mamy prosto, elegancko wszystko. Kiedyś już tam pokazywałem na jednej rolce z innego akurat żurawia. No i co jest tutaj fajne, moi drodzy? To jest pan operator w końcu, to jest faun właśnie. Tu se siedzę, tu jest miejsce, tu se mogę nogi tak wywalić. Nie muszę na jakiegoś likona poduszeczki kłaść, żeby sobie leżeć wygodnie. Fauny mają mega fajną i mega dużą operatorkę i każdy faun taką ma. I to jest plus niesamowity tego żurawia, dlatego mi się podobają, po prostu są... Świetne są te żurawie, no ja nie mam pytań. Siądźcie se tu na górę i porównajcie sobie z każdym innym. Ja uważam, że nie ma bardziej perfekcyjnego, jeżeli chodzi o ruchy żurawia. Mercedes wśród dźwigów. Takie jest moje zdanie. Siedzenie i operowanie to jest Mercedes. Siedzenie i operowanie to jest Mercedes. A jaka jest różnica między tym a Demagiem, jeżeli chodzi o operowanie? W zasadzie żadna. Jeżeli chodzi o komfort, to każdy ma swoje preferencje, tak? Jednemu się jeździ dobrze Mercedesem, innemu Maybachem, innemu, nie wiem, Bentleyem, a jeszcze innemu Volkswagenem Passatem albo Skodą Superb. I im to wystarcza. Jeżeli chodzi o fauna, dla mnie to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, Mercedes. A jeżeli chodzi o precyzję operowania, osobiście uważam, że jest najbardziej... Dużo operatorów mi też mówi, no na milimetry, jeżeli są jakieś roboty, gdzie jest rzeczywiście ciasno, jeżeli rzeczywiście Ci mówią, że no pół centymetra w lewo, to tym żurawiem dasz pół centymetra w lewo. I no zakochany jestem w faunach po prostu. W innych żurawiach też się da zrobić pół centymetra, tylko że tutaj da się lepiej. Taka różnica, że to jest, mówię, moje personalne zdanie i nie tylko moje, że precyzja, to jest totalna precyzja. No i uwielbiam te dźwigi. Żurawie mają inne komputery, tak? Na przykład mój operator Dawid z 350 nie wyobraża sobie, żeby na inny dźwig siadł. Mówię, najtwardszy, najlepszy. Co by nie przychodziło, to on chyba zostanie na tym Demagu, bo rzeczywiście ten żuraw jest twardy. Natomiast jak ja tam siądę do tej operatorki, ani tak tego łokcia, ani tak. Tu cały czas tego Deadmana muszę trzymać na joysticku, bo tam musi cały czas być tak. Deadman znaczy to jest nie tutaj, tego tutaj nie ma, to jest w Demago tylko mamy, że żeby wykonać na przykład ruch w lewo, tutaj mogę sobie zrobić to w ten sposób, o tak, a tam muszę wcisnąć, tak jakbym strzelał po prostu, nie wiem, w jakiejś grze komputerowej, dopiero jak nacisnę, to mogę jechać. No i denerwuje mnie to. Ja mówię twardy w sensie takim, operatorzy będą wiedzieć, o co chodzi. Faun jest miękki, Demag jest twardy. Faun ma miękką faję. Dlaczego? Dlatego, że te materiały nowsze są robione w taki sposób, że te wysięgniki się odginają. Bardzo się ten faun odgina. I jak bierzecie zwłaszcza z dalszych odległości ciężar, to praktycznie cały czas jest głowa do góry i dopiero on się napnie i jedziemy. A w Demagu to jest moment i ten ciężar jest napięty. Taka jest różnica. Jeżeli chodzi o tą sztywność żurawia, czasem na zdjęciach wydaje się, że ten wysięgnik wygląda tak, jakby się miał złamać. On się nie złamie. On tak właśnie ma wyglądać i to jest właśnie kwestia tej sztywności. Jak zobaczycie fotki z Demaga, naszego tego SSL-a, to tam praktycznie mało co ten teleskop się odgina i on jest jak wędka sumowa, twarda, ciężka. Jeżeli chodzi o fauna z kolei, jeżeli chodzi o inne żurawie, na przykład tego growego, nawet 50, którego tam teraz serwisujemy, tam jest 50, to ta wędka się gnie po prostu. Ona jest jak wędka, tak? Jest jakbyście mieli, nie wiem, bata wrzuconego, wędkarze będą wiedzieć, o co chodzi, bez kołowrotka i byście złapali nagle na niego karpia jakiegoś 12, to jest właśnie ta różnica. Jedne się wyginają mniej, drugie bardziej. Teraz to idzie w tą stronę, żeby się to bardziej wyginało, bo no, materiały są elastyczne bardziej, te teleskopy są cieńsze w nowych dźwigach. No i wracając do różnicy, no właśnie tutaj Demag jest sztywniejszy, bo ten teleskop praktycznie mało co się odgina. Nawet na zdjęciach, jak mamy jakąś większą wersję, zresztą tam jest krótki wysięgnik, bo jest tylko 56 metrów,
no nie zobaczycie jakiegoś spektakularnego ugięcia. A w tym żurawiu po prostu jak się wysuniecie, nie wiem, weźmiecie nawet stamtąd, spod hydrosa, 2 płyty betonowe, jak wam zapnę, to ta wędka się wygnie, ten teleskop się wygnie jak wędka. No to w tamtym demagu ja nienawidzę siedzieć na nim, nienawidzę po prostu wchodzić na ten dźwig, bo to jest jedyny dźwig chyba, którego tak nie lubię, jeżeli chodzi o samo operowanie, pomimo tego, że tak jak wspominałem, parametry, wszystko jest no tip top, to nie lubię w nim siedzieć. Dawid uwielbia, a ja no way. Ja po prostu no jak już siadłem do tego kiedyś, mówię nie no Liebherr to Liebherr, tak, bo jeszcze nie mieliśmy tam we flocie żadnego fauna. Mówię nie no Liebherr to Liebherr. Natomiast to jak siadłem do tego, jak przyszedł Presza 220, no to zmieniłem zdanie diametralnie. I się zakochałem w tym, no bo pomimo tego, że jest większy, no ale każde żurawie teraz te nowe zwłaszcza, no to są mięciutkie, bo te materiały są tak robione i są tak zaprojektowane, żeby podnieść na nich jak najwięcej, więc te wysięgniki są też cieńsze już w dzisiejszych czasach w nowych dźwigach. No i idzie to ku miękkości. Natomiast ten jest miękki jako tako, jeżeli chodzi o eksploatację. Tutaj praktycznie no nic się nam nie psuło wielkiego. Jeżeli chodzi o górę, to nie pamiętam co robiliśmy. Jakieś bieżące naprawy typu podporę, typu jakieś tam pierdoły, szlaufy, ale nic wielkiego, żadnej grubej naprawy nie robiliśmy w żadnym z tych żurawi, a mamy je od pierwszego kupiliśmy w pandemii, więc chyba z 5 lat już mamy je, tego, który jest u nas najstarszy. Grube naprawy to jest na przykład taka, która nas czeka, czyli wymiana wieńca obrotu w żurawiu, tak? Będziemy pewnie filmować, będziemy pokazywać. Mieliśmy parę grubych napraw właśnie z tym związanych, że wymienialiśmy obroty. Gruba naprawa to jest według mnie wyjęcie wózka i wymiana uszczelniaczy w teleskopie. Jeszcze grubsza naprawa to jest wyjęcie siłownika i wyjechanie teleskopem z linami na zewnątrz, który ma jeszcze liny w środku, to już jest wyższa szkoła jazdy. Żeby tych lin nie poplątać, trzeba sobie to dobrze poznaczyć wszystko. No i gruba naprawa to jest na przykład kapitalny remont silnika, wymiana i zawiezienie do naprawy skrzyni biegów, chociaż no mówię, częściowo my naprawiamy, a jak nie częściowo to zawozimy. To są grubsze naprawy, a tutaj to są takie po prostu no, sprawy raczej bieżące. Tego jeszcze akurat, no mówię, musimy dopieścić i odświeżyć troszeczkę. Dlaczego 220, a nie coś innego? Ponieważ najbardziej optymalny dla nas jest żuraw 5-osiowy. Dlaczego? Dlatego, że pojadę z nim bardzo często za 100-tonowy, za 130-tonowy. Zdarzy się, że jak się mieści za 70-tonowy, a zdarzy się też, że mając na uwadze, że ma to fajne parametry, że nawet jak 250 jest wymagana, to ten żuraw sobie może poradzić. Dlatego właśnie 220. A poza tym, pomimo tego, że nie liczę, w jakim czasie te żurawie się zwracają, no to one są najczęściej używane. Takie właśnie u nas najczęściej latają, mają najwięcej pracy. Chociaż wszystko ma najwięcej pracy, ale takie 5-osiowe są no, najbardziej opłacalne, bym powiedział. Pewnie część mi nie uwierzy, że nie liczymy, jak długo to się zwraca, natomiast my bardziej patrzymy na to pod kątem całości, pod kątem jakby całej floty. Też oczywiście jakieś liczby oczywiście są i z jakiegoś powodu te żurawie kupuję, z takiego, a nie innego, te 5-osiowe i z jakiegoś powodu kupuję właśnie fauny. Natomiast no, jakbym miał to mieć w 100% wszystko policzalne, każdy jeden przecinek, paliwo, wszystko, gdybym tak miał, no to musiałbym po prostu nic innego nie robić, tylko siedzieć w Excelu albo w jakimś innym programie, który by mi to wyliczał i sumować sobie, potem zachodzić w głowę, czemu, jak. A kolejna rzecz jest taka, że każdy przypadek jest inny. Wystarczy jedna awaria i cały zysk idzie w trymiga, tak? Jedna konkretna, poważna jakaś, która się wydarzy. Więc no, to wszystko się gdzieś tam liczy, bo oczywiście liczymy, natomiast nie jest to na tyle, że tak powiem, skrupulatne, żeby Wam powiedzieć, po ilu latach to się zwróci na 100%, bo tak naprawdę nie wiem, po ilu latach mi się to zwróci. No risk, no fun. Go hard or go home. Jak trafiliśmy? W internecie znaleźliśmy na jednym z portali ogłoszeniowych. Dużo dźwigów tam jest na tym portalu. Nie wiem, jaki to było, czy to było... Nie chcę tutaj nazw wymieniać tych portali, ale na jednym z portali internetowych był w Polsce, był w Częstochowie. Zresztą firma znana z Częstochowy, która zajmuje się właśnie handlem, sprowadzaniem tych żurawi. Mają tego mnóstwo do wyboru, do koloru. No i, że tak powiem, czasu nie mieliśmy za bardzo, żeby nawet, może tak, jakoś specjalnie nie planowaliśmy zakupu, ale przeglądaliśmy sobie ogłoszenia, patrzymy, o, faun, jest. Mówię, no jest. Roland mówi, że jadę obejrzeć. Ja mówię, ja nie jadę,
nie mam czasu. Jedź sam. No i pojechał, obejrzał, kupił. No i jesteśmy w trakcie przygotowywania go do stałych wyjazdów już. Oglądał go chyba, no całą sobotę poświęcił pewnie, bo jechał, wrócił, ale wydaje mi się, że około 3 godzin. Zresztą sam mi brat powiedział, że za dużo tutaj sprawdzania nie było, no bo pod względem takim mechanicznym wszystko jest tip-top. To, co teraz widzicie, no to tutaj są prace jakieś serwisowe, plus, tak jak powiedziałem wcześniej, troszkę go poprawimy lakierniczo, bo szkoda, żeby taki brzydki jeździł, a jak będzie już opisany, to ma być ładny. Co jeszcze? Może koła w nim pomaluję, ale to zobaczę. No jeżeli chodzi o balasty, ten dźwig oczywiście jeździ bez balastów. Trzeba wysłać transporty, żeby te balasty dowieźć. Tutaj ma podczepione na sobie teraz 47 ton. A walizki od tego dźwigu mamy tutaj z boku. Jedna jest tam przy hydrosie, druga jest tutaj z drugiej strony hydrosa, koło naszego wozu strażackiego, który jest pięknie ofoliowany. Mój ulubiony wóz strażacki, czyli Star 244. Pod filmem o tym, jak kupić dźwig, był jeden z komentarzy, że silniki powinno się oglądać czyste, także silniki do oglądania powinny być czyściutkie, umyte. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Silniki się myje tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli są po awarii zażegane jakimś olejem. Sam osobiście nie praktykuję takich rzeczy, nawet jak malowanie silników przed włożeniem. Jeżeli robimy kapę jakiegoś motoru, to ma być włożony tak jak jest, ładnie wymyty, wtedy przed włożeniem, ale nie maluję absolutnie. Uważam to za nonsens. To tylko fajnie wygląda i jakbym się zajmował handlem silnikami, to może bym malował, ale nie praktykujemy tego absolutnie. Wkładamy po prostu takie, jakie są. A czy myjemy silniki? No nie myjemy silników i tak samo żaden właściciel samochodu też specjalnie jakoś silnika nie myje. Nie wiem, po co miałbym myć silnik. I przy kupnie tak samo, kupuje się z jakim i czyści się silnik po co? No właśnie to by mnie troszeczkę zastanowiło, gdyby był silnik wyczyszczony, wypicowany, to znaczy, że coś było przy nim grzebane i zaraz bym się chciał dowiedzieć, co było przy nim grzebane. No tak, widzimy czarno na białym, jak ten silnik wygląda w rzeczywistym użytkowaniu, a wszelkiego rodzaju wycieki są widoczne i ten silnik nie musi być perfekcyjnie czysty, żebyśmy zobaczyli, czy z niego cieknie, czy wszystko jest ok. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Możemy zobaczyć silnik, chociaż nigdy go tu nie otwierałem, ale dzisiaj jestem nie po roboczemu i spodnie już mam brudne niestety. O, jest nawet odsłonięty. Nie jestem przebrany, ale tutaj możemy go sfilmować. Czy on jest czyściutki? No absolutnie nie jest czyściutki. Dlatego akurat jest troszeczkę zasyfione, to by można było wymyć. Bo tu jakiś smar widzę pokapał. Ale przynajmniej tak jak mówię, widzimy jak on wygląda w rzeczywistym użytkowaniu. Gdybym miał kupować z czyściutkim silnikiem, to tylko z fabryki ewentualnie. No chyba, że ktoś tak pedantycznie dba o te żurawie, że są... No ale tak jak mówię, no mamy tego Demaga z Włoch, o którym był ostatni odcinek, co go kupowałem niby. I tam jak pojechaliśmy, no dźwig błyszczał po prostu, no tak jak wspominałem, one były pod dachem wszystkie te dźwigi. No ale silniki, czy były wymyte? No były normalne, tak? Nikt tam nie pucował, nie brał plaka i nie pucował silnika. Ale z zewnątrz rzeczywiście wszystkie żurawie z tamtej firmy błyszczą. Na przykład tutaj mamy odsłonięty. Czy widać tutaj jakieś wycieki? No coś tam tutaj cieknie, ale muszę mieć na uwadze to, że serwisanci już przy tym moi grzebali. Tutaj czy się coś poci? No nie widać, to pewnie wyjdzie w użytkowaniu. Nie widzę tu żadnych grubych wycieków, widzę normalne ślady użytkowania. Także jaki byłby sens w tym, żebym miał kazać wymyć ten silnik? No nie wiem, no może tutaj rzeczywiście go można machnąć, ale tam z jakiegoś rozdzielacza widzę trochę tutaj się poci, to ewentualnie to panowie muszą przejrzeć. To takie rzeczy można wymyć z tyłu, tą powiedzmy hydraulikę nawet, jak już ją naprawimy. Bo pewnie będziemy przy tym grzebać. Natomiast mycie samego silnika, samego motoru uważam za nonsens. No co tutaj jest brudnego takiego? Tu wszystko widać, tu jest wszystko widoczne. Tu się coś poci, tu się coś troszeczkę poci. Będziemy obserwować. Ale jako tako widzę, że wycieku żadnego nie ma. Pytaliście ostatnio też pod filmem z Demaga, co to jest centralne smarowanie, na czym to polega. To jest centralne smarowanie. I tak najprostszym językiem dla laika mówiąc, tutaj jest kalamitka, którą dobijamy smar do tego centralnego smarowania. I na czym to polega? Polega to na tym, że od tej puchy po całym podwoziu żurawia są rozprowadzone węże, które są odpowiedzialne za smarowanie m.in. tych stworzni. Do każdego idzie po prostu wężyk. W tym wężyku idzie smar i on jest rozprowadzany z tej puchy po całym żurawiu. Tutaj macie
Kolejne, widzimy, że ładnie wyciska, czyli że działa to smarowanie. I ono po całym żurawiu rozprowadza, prawie po całym żurawiu rozprowadza nam smar. Jeżeli chodzi o... Tutaj mamy na zewnątrz nawet. Może więcej zobaczę. Mamy rozbebeszone. Czy tutaj gdzieś jest też wchodzi? No tutaj na pewno jest smarowanie, tylko pytanie tak. Też jest wężyk. O. I smar idzie. Także mamy centralne smarowanie w zasadzie tutaj do wszystkiego. I kolejny wężyk mamy na przykład tutaj. Do stworzni od siłownika tak samo jest smarowany. No jeżeli nie macie centralnego smarowania w żurawiach starszych na przykład, to tutaj możemy podejść, bo w Hydrosie akurat jest, to jest jedyny taki żuraw, gdzie jest tego mnóstwo, jeżeli chodzi o podwozie. Jeżeli nie ma centralnego smarowania, to trzeba wziąć tawotnicę i smarować ręcznie. I co my tu mamy? A na przykład mamy tutaj pierwsza lepsza z brzegu kalamitka jakaś. O, tutaj na gałce mamy. To jest kalamitka. Co to jest kalamitka? No to jest taka śrubka z końcówką specjalną, przystosowana do tego, żeby pyknąć, włożyć tutaj po prostu tawotnicę ze smarem i ręcznie, bądź też nożnie, bądź też automatycznie, jak ktoś ma, mamy taką też, dajemy po prostu, przykładamy, wkładamy tawotnicę do kalamitki i smarujemy. Jeżeli smar zaczyna wyciskać, to znaczy, że jest nasmarowane dobrze. Cieka na zewnątrz, tak, wyciska go i tutaj też jest kalamitka, tak samo. To wszystko trzeba tutaj w tym żurawiu było robić kiedyś ręcznie, natomiast teraz jest pełna automatyzacja. Nie wszystko jest do posmarowania. Zdarzy się tak, że nie wszystko idzie na centralnym smarowaniu. Na przykład są żurawie, które mają tylko na dole centralne smarowanie, a na górze już nie. Są takie, które mają i tu, i tu. Różnie to wygląda, w zależności pewnie od wersji zamówionej i od roku produkcji i stanu, że tak powiem, standardowego wyposażenia tych dźwigów, nie? Dlaczego się smaruje? No bo zatarłoby się to wszystko, tak? To są ciężary, to są tony i żeby cały układ kierowniczy nie tylko funkcjonował właściwie, to te wszystkie mechanizmy, które są zastosowane, typu siłowniki, bolce, stworznie i tak dalej, muszą mieć smar. To by było na tyle. Pochwalimy się oczywiście, jak już będzie opisany, jak już będzie odnowiony, na pewno. I jeżeli potrzebujecie dźwig uniwersalny do zadań specjalnych, niespecjalnych, do każdych zadań, to dzwońcie do sołtysa Stychów, bo jest z czego wybierać. Powiedz mi, czy o dźwigu cały czas gadamy, czy idziemy sobie na przykład dalej na wartę? Za każdym razem, jak to teraz musimy to, wiesz, miszmasz będzie. A operowanie? Tu! Nie, bo mówisz o siedzeniu i to wniosek... A siedzenie, wiesz coś, o czym ja miałem mówić. Dobrze pokazuje? Dobrze pokazujesz. I polecam jeździć. Nie będę tego mówił, bo zaś będzie kryptoreklama. Pozdrawiam szanownie. Pozdrawiam, no i wystarczy. No jeżeli chodzi o... to znaczy, że jest twardy dźwig. No to jest po prostu tak jak nie? Jak masz wysięgnik twardy, no. Po prostu.